mod do Fallouta. Ty, ja wam to muszę pokazać. Fallout 1 3D mod. 3D mod. Patrzcie na to. Jezu, to jest takie genialne. O, to jest to. Dobra, obczajajcie to. Mam taką ochotę na to. Tylko to jest Hey guys, Tonic jakieś... here, and today we are going to be taking a look at a new fan-made project. Ja nie wiem, czy Tonik to jest osoba, która to robi. Chyba tak, ale zaraz zobaczymy. I widzicie też, nawet po polsku, nie? Na polskiej wersji to jest robione. I to jest mod, który przenosi Fallouta 2 do 3D, ale go nie przenosi na system Fallouta 3 lub Fallouta 4, a przenosi go do takiego systemu gry 3D, jakim był Daggerfall z 96, czyli nie mamy tutaj możliwości obcowania z przeciwnikami w pełnym 3D, tylko oni są sprite'ami 2D, które mają kilka swoich stron, które się obracają. That lets you play Fallout 2 in 3D. I co najlepsze, bo to wtedy ma dzięki temu taki bardzo mocno retro vibe. Ja to powtarzałem kiedyś wielokrotnie. Jeśli chodzi o remastery, to remaster, na który najbardziej czekam, to jest remaster Fallouta 1 i 2, który będzie ci pozwalał zarówno grać w grę w trybie izometrycznym, jak ci będzie ci pozwalał grać w grę w trybie 3D. Fallout 1 i 2 i 3 to jest gra, która posiada najlepszy system rozwoju postaci w RPGach. Uwielbiam go! To jest bardzo mocno system bazujący na klasycznym D&D, ale specjalnie uproszczony i w specjalny sposób przetworzony na gry komputerowe. Uwielbiam go, to jest genialne. Zestaw skilli, special, w ogóle za special, za nazwę special to się komuś Nobel należy, naprawdę. I dodatkowe atuty, to jest creme de la creme gamingu. Jeżeli kiedykolwiek nie graliście w Fallouta 1 lub 2, giga polecam. Zacznijcie od Fallouta 1, bo jest o wiele prostszy i szybszy, a Fallout 2 jest tak rozbudowany, że Klosuch by powiedział, że to jest gra, której bez poradnika nie przejdziesz. Jest genialny, ale oglądajmy. It's still under development. I believe it's in early access alpha right now, so there is still a lot of work to be done, but it is currently playable, and so far I'm impressed. This is something that we as Fallout fans have wanted for a very long time, and this project... I to nie są modele 3D, to są sprite'y 2D, całkowite, no nie? Jak w starym Doomie albo jak w Daggerfallu. No to genialnie wygląda. It's keeping the same art style from the older Fallout games, and it's even using a lot of the same art from Fallout 2. Nie wiem, może ja tak mam, że to mi się po prostu mega kojarzy z Daggerfallem, którego uwielbiam, który uważam, że jest jedną z najlepszych gier, jaka kiedykolwiek wyszła. It really feels like the same exact game, but just in first person. Even the UI is the exact same. Now, currently you start out in Klamath. It's a town just east of Arroyo, and here you can loot the area and find some weapons and even some armor. And it's worth mentioning that some doors here are locked. So it's a good idea to throw some points in your lockpicking skill, so that way you can just get through these doors and grab some extra gear. Usually most of these locked doors have some weapons and ammo behind. Czy wy jak na to patrzycie, to też macie takie jakby uczucie nostalgii, pomimo tego, że nigdy nie graliście w takiego Fallouta? Uwielbiam to. Once you are geared up and ready to go, you can head out into the world, and right next to the town is a little shack that is surrounded by geckos. So heading over there, we can fight the geckos, and the combat is pretty neat. It's not turn-based like the older games, so you can just run around and shoot and reload. And this will take action points, but they regenerate pretty quick, so you don't really notice it. And there is also VATS, and it does work, but I find that aiming in first person is a lot more effective. With VATS, you still have a good chance to miss, but if your crosshair is on them, then it should hit them. And a quick side note, you might notice that some of the text is in a different language. I believe it's Polish. And there is a setting to switch it to English in the menu, but it seems to only work for some things. Czyli to nie jest deweloper, no. To jest, ale to Polak robi. And some things just revert back to Polish. So it seems like it's just an issue that we have to deal with for right now. But here is the fast traveling. It works the exact same as the older Fallouts. You walk towards the end of an area, and then you get to the fast travel view, and you just kind of click where you want to go. Now there are random encounters. I've only got... Chłopie, jakby to jeszcze przerobić na system Daggerfalla, którym możesz albo iść quick travelem, albo przechodzić. So far, I've had a few with some O raiders. czym ta gra? O klikanie w potworki, no. One with a traveling merchant, some rad scorpions, and a lot of geckos. This one right here is just a family that's wandering around the wasteland. We can't talk to them or anything, but it still is pretty neat. You can also visit a few different areas around the map. Arroyo is super cool to see in first person, but there are no NPCs or loot because it hasn't been added yet, so it's pretty empty. Then there is also an arena that I came across, and that just keeps spawning enemies, and you can fight them for as long as you want. Taki. I did try and find Navarro, hoping to find Wiecie, some że Fallout jest taką grą, gdzie w Falloutie 1 główną linią fabularną jest pójść, znaleźć chip do wody,
który twojemu Voltowi pozwala ponownie przeżyć, bo będą mieli możliwość filtrowania wody, no nie? I możesz chodzić po całym świecie, go szukać, pytać ludzi o to, ale jak wiesz, gdzie jest, to możesz pójść, wziąć go i wrócić i skończyć grę. Jak znasz grę, po prostu możesz, kurwa, po niego pójść i go przynieść. Uwielbiam takie rozwiązania w grach, taką prostotę. Soldiers, but that wasn't accessible yet either. But still, I am extremely impressed with how much we can do already. Going back on the game's page, the earliest version I could find was from October of 2022, so it looks like it's only been in development for a few months, and it's getting updates all the time. Just in January alone, this received 17 updates, everything from bug fixes to new weapons, new animations, and much more. It seems like the person behind this is working pretty hard, and it really shows. Jonasz. Apparently, To they nie are nasz also working Jonasz. on a quest system and dialogue as well, and we even just got a look at a Deathclaw death animation from a pulse rifle, and it looks great. I'm very excited about the future of this project. So far, it seems to be Generalnie teraz technologia AI bardzo mocno pozwoli przyspieszyć takie projekty, no bo to są sprite'y 2D, ale AI jest w stanie odtwarzać taki going retro pretty feeling, well, nie? and Bethesda Poland's Twitter account even gave it some love, so that's really cool to see. So if you Atomowy szacunek, no i essa. Atomowy szacunek od nas za ogrom włożonej pracy. So if you would like to play this and try it out, I will have the link down below in the video A description. wiecie, co by Nintendo zrobiło w tej sytuacji? Pozwało typa i... Znacie tą sytuację, jak kiedyś jakieś takie mega biedne dziecko z jakiegoś kraju trzeciego świata zrobiło sobie podróbkę Game Boya z kartonu i udawało, że może na nim grać i to poszło totalnie viralowo w sieci, że taka kreatywność dzieciaka pozwoliła mu w ciężkich warunkach zachować spokój psychiki i dać mu uśmiech na twarzy. I nie wiem, czy wiecie, ale Nintendo to wtedy zobaczyło, bo to poszło viralowo i wiecie, co Nintendo zrobiło? Pozwało skurwysyna i mu dało 10 milionów kary za użycie ich loga bez pozwolenia. You can download it or just play it right in the browser. The developer also has a YouTube account where they post videos of things that they are working on and Q&As and all of that, so be sure to check that out. And if you would like to support this project further, you can actually donate and get your name on a mysterious monolith that will appear in the game as a random encounter. And I think that's Widzicie, on awesome. jak się przesuwa? To jest całkowite 2D i to też się przesuwa. Nie wiem dlaczego, ale ja uwielbiam It's a sprite really 2D. cool way to thank the supporters. Overall, I'm extremely impressed with this fan project so far. It's an awesome experience playing a classic Fallout game in first person. It's super neat, and I really hope that they continue to work on this. But that is pretty much going to be it for this video, so I would like to say thank you for stopping by and watching. I really do appreciate it. And as always, I'd like to give a massive thank you to all of the channel members: Joe Piervincenti, Zapper, Mizader, Robert Kennard, CRM114, Theodore, Slappy To Sauce, jest tyle. SDeath93. Fajny projekt, czat, nie? Ale bym giga w to zagrał. Kurde, aż mam taką ochotę na Fallouta. Ja Fallouty wszystkie uwielbiam, ale czwórki nigdy nie wszedłem w sumie. No bo czwórki Fallouta nigdy nie wszedłem, bo ona strasznie uprościła ten system levelowania. Po prostu czwórkę hejtuję za to. Ty, może coś jest z tymi czwórkami. Dokładnie za to samo hejtuję Fallouta 4, za co hejtuję Diablo 4. Za wydarcie z gry pierwotnych założeń i uproszczenie tego, czego się nie powinno upraszczać. Tak samo Apple pozwało jakąś szwajcarską stuletnią firmę, co przetwory z jabłek robi. No, była ostatnia taka akcja. No, Fallout 4, najgorszy Fallout zaraz po Tacticsie chyba.